Witajcie kochani na kanale Tom Guide Krakał. Za mną ulica Stradom, którą już poznaliście, a przed nami 700 kroków ulicą Krakowską w kierunku mostu na Wiśle. Zobaczycie, gdzie była produkcja prezerwatywna krakowskiej, jak również gdzie jest ten właściwy dom kochanki króla Kazimierza Wielkiego, Esterki. Dziękuję wam pięknie za oglądnięcie w całości vloga, to bardzo ważne dla mnie. Subskrypcje, polecenia i myślę, że już jesteście gotowi za pięte pasy. 3, 2, 1, lecimy! Ulica Krakowska to prastary szlak handlowy z Krakowa przez konkurencyjne miasto Kazimierz do kopalni soli w Wieliczce. Tak zwana ulica Solna, też taka nazwa występowała, jak również Gliniana. Zaraz zobaczymy właśnie od mostu królewskiego, dawniej to ulica Ditla, 700 metrów do mostu na Zakazimierce Wiśle. Tutaj za chwileczkę zanurzymy się w arkady. Wyglądają na stare arkady. Nie, to czasy nazistowskie. Hans Frank zdecydował się przebić tutaj, zrobić nowe sklepy dla nowych właścicieli niemieckich, stworzyć, zniemczyć Kraków, więc tutaj te amfilady były wykonane w czasach okupacji hitlerowskiej. Co piąty mieszkaniec Krakowa w czasach nazistowskich mówił po niemiecku. Kraków został mocno zniemczony. O, akurat nadjeżdża tramwaj numer 8. Właśnie to był tramwaj w czasach okupacji hitlerowskiej Nur für Deutsche i ta linia pozostała od Borku do Bronowic niezmienna. Wyobraźmy sobie, że znajdujemy się na wyspie. Do czasów zasypania Starej Wisły Kazimierz był wyspą. To była ta część chrześcijańska i tutaj do końca XIX wieku większość zabudowy to były domy drewniane. Chociaż już w średniowieczu pojawiało się już pierwsze kamienice, to jednak w większości była to zabudowa drewniana. A te pierzeje, ta przebudowa właśnie tych arkadowych podcieni była tłumaczona przez nazistów jako usprawnienie komunikacji. Za chwileczkę opowiem wam o restauracji Hirscha Thorna. Myślicie, że tylko tam jadali Żydzi? Nie, byli tam też i wyżsi urzędnicy, radni miasta, profesorowie uniwersytetu. Zachwystywali się pysznym śliwowicą, szyjkami gęsimi, faszerowanym szczupakiem, z sztrudlem, z jabłkami. Restauracja była otwarta przez cały tydzień. To właśnie tutaj widzimy dawne pomieszczenia do restauracji. I jeśli gość na przykład był właśnie w czasie szabat, wypadło mu zjeść, mówiono mu, że uiści w inny dzień. Klient był zwykle zdumiony zaufaniem, jakim go obdarzono, ale po kilku dniach sam się zgłaszał. Takim mężem zaufania był właśnie Hirsch Thorn i legendarna już restauracja przedwojenna. Krakowska 13. Po przeciwnej stronie, jak wskazał mi jeden z mieszkańców, znajduje się produkcja gum rozkoszy, prezerwatyw firmy Unimil. Gdzieś tutaj, kiedyś w czasach komunizmu. Po środku ulicy Krakowskiej znajduje się renesansowy ratusz. Zobaczmy litera K. Król Kazimierz Wielki funduje nowe konkurencyjne miasto dla Krakowa Kazimierz dla chrześcijan i Żydów, czyli europejski Jeruzalem. Ten renesansowy ratusz to taka perełka i tutaj zaraz zobaczymy płytę upamiętniającą przyjęcie Żydów do Polski.
po czasach pogromów sefardyjscy Żydzi z Hiszpanii znaleźli protekcję i nazwali Polskę Polin. Po hebrajsku oznacza to Polskę. I rzut oka na plac Wolnica, tuż przy ratuszu. Dzisiejsza nazwa Plac Wolnica wywodzi się od łacińskiego forum liberum, prawo wolnego handlu mięsem poza kramami. Istnieje w takiej formie od końca XVIII wieku. Tu do Muzeum Etnograficznego mnie nie wpuszczono. Właśnie w ratuszu jest obecnie od zakończenia II wojny światowej muzeum, więc opowiem wam parę słów na zewnątrz. Plac Wolnica jest częścią pierwotnego rynku miasta Kazimierz, utworzonego przez Kazimierza Wielkiego podczas lokacji miasta. Dorównywał on wielkości krakowskiemu rynkowi, czyli krakowski rynek 200 metrów na 200, ten był nieco mniejszy, więc tu odbywał się handel i tu znajdował się ratusz i burmistrz, gdzie najwyższe władze administracyjne i sądownicze miasta Kazimierz miały swoją siedzibę. Tu zobaczmy gołębie znowu, no więcej gołębi niż turystów. Znajduje się ta fontanna rzeźba Trzej Grakowi, obejdziemy sobie 360 stopni, moje ulubione. Jest dziełem Bronisława Chromego z 1970 roku, czyli tutaj liczy sobie już dobre 50 lat, półwiecze. To budynek gminy wyznaniowej żydowskiej w Krakowie. Kiedyś na parterze była biblioteka judaistyczna, ale najważniejsze, ten budynek grał w liście Schindlera. Właśnie Judenrat, tu maszerował Oskar Schindler i odwiedził te biura, spotykając Icaka Szterna. A za chwileczkę zobaczymy płytę upamiętniającą bohaterów getta krakowskiego Hehaluc Holem i ich komendanta Arona, Dolka i Libeskinda, którzy z tego miejsca wyruszyli na wielką akcję odwetową przeciw hitlerowskim mordercom, tak zwana Noc Cyganerii 22 grudnia 1942 roku. Był to zamach bombowy tuż vis-a-vis Teatru Słowackiego w restauracji Cyganeria. Za chwileczkę zobaczymy dom schadzek króla Kazimierza Wielkiego i pięknej Żydówki Esterki. Widzimy tu portal wejściowy, kamienica aż z XIV wieku w swoim korzeniu. Obecnie Muzeum Etnograficzne. Trynitarze, zakon powołany do wykupu jeńców chrześcijańskich z niewoli tureckiej. Przybyli tu ci zakonnicy z Lwowa. Popatrzmy na sklepienie. Iluzjonistyczne polichromia autorstwa Józefa Pilca z Moraw nawiązuje do historii trynitarzy. Jako w otoczeniu aniołów scena wykupu więźniów z niewoli tureckiej. Wychodzimy na ulicę Krakowską i zobaczymy jedną z najpiękniejszych w Polsce fasad autorstwa Franciszka Placidiego, który zaprojektował cały wzór zgodnie z dziełami Francesca Borrominiego. I tu możesz dobrać dla siebie jakieś ziółko. Ponad 300 lat już udzielają bonifraczy porad w zakresie leczenia ziołami. Czerpali z wielowiekowej tradycji ziołolecznictwa. Mieszanki ziołowe nie zastąpią wprawdzie leczenia farmakologicznego, ale są pomocne w różnych schorzeniach typu zaburzenia ze strony układu pokarmowego, bóle brzucha, zgaga, zaparcia, wzdęcia, podwyższony poziom cholesterolu, choroby dróg moczowych itd., cała litania. Ale najważniejsze, że skupiają się na wspomaganiu leczeń objawowych.
Tak oto dotarliśmy nad Wisłę i tutaj potocznie most zwany Żółwiem, Niemcy nazywali go Blauer Wunder, przypomina właśnie ten drezdeński. Prawdziwa nazwa to most marszałka Józefa Piłsudskiego. Jest to najstarszy w Krakowie kompletny most drogowy nad Wisłą, który stoi do dzisiaj. Choć wysadzony w powietrze przez hitlerowców w czasie wycofywania się, został tutaj konstrukcyjnie odbudowany, ale należy do najstarszych. Także możemy podziwiać w pełni właśnie konstrukcję Żółwia krakowskiego. Gratuluję Ci dotrwania do końca vloga o ulicy Krakowskiej. Przetuptałeś 700 kroków ulicą Krakowską. Dziękuję również za subskrypcję, polecenia mojego kanału innym, jak i oglądania w całości moich vlogów, także innych. Będę ogromnie wdzięczny. Czas oglądalności jest kluczowy teraz. Już zapraszam Cię teraz na kolejną premierę o godzinie 18 za 3 dni, zawsze o godzinie 18. I myślę, że tym słonecznym akcentem dziękuję za wszystko. Do zobaczenia.